Piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry. Wychodzimy sobie z Przemęczywyżnej pod chatkę Puchatka, a potem będziemy szli do Ustrzyk Górnych i taki spacer na rozpoczęcie jesieni w Bieszczadach. No, czeka nas jeszcze zmiana przebiegu szlaku. Tutaj po staremu końską drogą się nie da wejść. Wejdziemy tędy, tym czerwonym pod chatkę Puchatka. Fajnie tam u góry jest widoczna już połonina. Przynajmniej widać cel, do którego się idzie. Do schronu chatka Puchatka. Zielonym. W prawo. Tam państwo idą w lewo, a my pójdziemy sobie w prawo. Wchodzimy na zielony. Tak naprawdę w tamtą stronę idąc dochodzimy do tej drogi, która biegnie po staremu pod chatkę Puchatka, ale zobaczymy ten szlak zielony. No, tamtędy było fajnie wchodzić, a tędy jeszcze nie szedłem, więc trzeba to przetestować. No i co, minęło z 20 minut, może mniej. Doszliśmy do kolejnego skrzyżowania, tym razem z zielonego szlaku z czerwonym. O, tu się będziemy musieli wrócić schodząc do brzegów, a tymczasem idziemy do schronu. A takie to dziwne, powiem szczerze. Jakby nie można było wchodzić po staremu żółtym, ale dobra, coś nowego zawsze. Kurde, dowalili tych schodów tutaj. Połoninę caryńską, widać? 20 minut do chatki Puchatka numer 2. Stąd do brzegów 40. Rawki. Tam widać Tarnicę. I przebija się tam ledwo widoczna Ostrachora. Ale to ledwo widać na horyzoncie. Mgła słoneczna jest taka, że ciężko dostrzec. Bardzo fajne skałki. No i dobra, sięgnęliśmy grani. Teraz trochę po tych skałach. Schron już widać. Chatkę Puchatka 2. Robiąc taką trasę jak my dzisiaj robimy, to nie ma się co szczypać. I trzeba wchodzić po staremu żółtym szlakiem. Nie robić kółek. Przejść sobie tak, żeby było wygodnie. Tam mamy parking. No i szliśmy o tago. Zamiast po staremu tam. A w drodze powrotnej idziemy tam na Caryńską, czyli powtórzymy ten czerwony. I potem wejdziemy na całą Caryńską i zejdziemy do Górnych. No i jest chatka Puchatka. Do osiągnięcia w niecałą godzinę. Zobaczmy, jak wygląda ten schron teraz po tych remontach, bo ostatnim razem byłem tutaj w zimie, a tutaj bez zmian większych. Zobaczmy, co jest w środku. Telewizor jest. Można przybić pieczątkę. Tamten naprawdę zajrzany. Chodź, wejdziemy sobie jeszcze na Hasiakową skałę. 2 lata temu schodziliśmy w zimie tam w te jedna polana, druga polana, trzecia polana, potem w dół i w prawo. Troszkę mgły słonecznej. Nie zbliżać się w trakcie burzy. Dobrze. To dzisiaj nie ma burzy. Teraz można, tak. No super widok. Caryńska, Bukowe, Tarnica, Magura Łomniańska. Super. Wszystko fajnie widać. Mogłoby być tylko mniej tych wszystkich tabliczek. Przejście przez barierkę grozi karą grzywny. Nie przechodzić w czasie burzy. Nie schodzić ze szlaku. Się zrobiło tak jakoś bardzo poważnie. Pojedli, popili. Popatrzyliśmy na panele fotowoltaiczne, które zasłaniają widok na Połoninę Caryńską. No i ruszamy w tamtą stronę. Caryńska, za nią wystaje Bukowe Berdo po lewej, po prawej widać Tarnicę i Tarniczkę. Widać Pikuja ledwo. No i Ostrachora, tam lekko na prawo. Teraz na dół. No i co, 10 minut minęło, może 15. Linia lasu osiągnięta. Po prostu tych wspaniałych schodach na dół.
Dobra, ewidentnie szkoły są zamknięte. Dzisiaj piątek. Cześć. 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 I co? Do brzegów mamy 25 minut. A więc idziemy. Jest równo 11. No i lajtowo schodzimy do brzegów. Oj, w tej luce fajnie widać Połoninę Caryńską. Musimy zejść do brzegów i wyspinać się na wierzchołek główny. Słychać już samochody, czyli zaraz będziemy w brzegach i zakończymy trasę na Połoninie Wetlińskiej i jednocześnie rozpoczniemy wejście na Połoninę Caryńską. Połonina Caryńska, godzina 15 stąd i tego się trzymajmy. No i jesteśmy w Berechach. No i Wetlińska za nami. Wspinamy się na Caryńską. Jak widać, obłożenie w Bieszczadach dzisiaj spore, ale wszyscy powtarzają, że to ostatni taki weekend, ostatni taki dzień, więc dlatego tu jesteśmy. Że nasłuchali się wszyscy jakieś prognozy pogody, no i dostosowali się do tego, co było mówione w telewizorze. No i po drodze na Caryńską, tu w Berechach, jest jeszcze stary cmentarz. Tutaj widać pozostałości nagrobków, a tutaj są już takie stojące, niepoprzewracane, nawet krzyże się zachowały. Ten jest ciekawy, przynajmniej według mnie. Proszę, kolejny i tak dalej. Taki cmentarzyk. Różnica między szlakiem na Wetlińskiej, na którym byliśmy przed chwilą, a tym szlakiem jest taka, że tu praktycznie nie ma żywej duszy. Wszyscy idą z każdej możliwej strony. O, dobra, jest tutaj dwie osoby. Wszyscy idą z każdej możliwej strony na Wetlińską, czy od Berechów, czy od Przełęczy, czy tam od Smereka. A tutaj pusto. O, proszę, nawet tu są schody, które jeszcze nie zostały użyte. Ja już zapomniałem, że ta trasa tutaj, przynajmniej na początku, to wiedzie wzdłuż tego strumienia. Tutaj kolejne wyjście ze schodami. Ale tu jest wiata, czyli prawie w połowie drogi jesteśmy. Kolejne schody. No dobra, po tym ostrym podejściu w końcu wyszliśmy z lasu. O, tam widać ludzi na szczycie. A co tu widać po wyjściu z lasu? Widać wierzchołki Caryńskiej. Tam widać Ukrainę, ledwo. A tam widać parking pod Rawkami, drogę do schroniska. No i tym jarem, wąwozem się wychodzi na Małą Rawkę i potem na Wielką Rawkę. I to tam widać. No jak było? Ciężko. No. Kobieta chce mnie zajechać. To się nagrywa, będzie na YouTubie. Kurde. Wetlińska, tam byliśmy. Proszę, parking pod Wetlińską. Znowu parking pod Rawkami. I już niedaleko. Proszę. Jeszcze 5 minut do szczytu. A tam wystaje Wetlińska. Odpoczynek krótki? Czy na górze? Na górze. 5 minut. No i jesteśmy. Najwyższy wierzchołek Caryńskiej. Tu mówią na buldarach. Trzeba dotknąć 2 rękami najwyższego kamienia, ale ja sobie po prostu wejdę na kołek i się obrócę. Oddalamy się od tego czubka głównego, żeby sobie usiąść w trochę mniej zatłoczonym miejscu, bo z tamtej strony to jednak miejsca nie ma. Widok z tymi wszystkimi turystami skupionymi na tym czubku wygląda tak jak muchy na no wiadomo na czym. No to tu jest luźniej w tym. Posiedzieli, pojedli, idziemy dalej. No i takie trasy lubię.
Idę, widzę gdzie idę przed sobą. Bo tu jest fajnie, całą Wetlińską jest fajnie przejść ze Smereka. No i szerokim wierchem w stronę Tarnicy, to też taki podobny szlak, ale to już dopiero jak się wyjdzie z lasu. Bo awaria jest, bandażować trzeba buta. Duct tape'a nie ma, ale dobra. Cudownie, cudownie, elegancko. Dobrze. Już widać drugi wierzchołek Połoniny Caryńskiej. Też jest trochę ludzi, a tam już się nie będziemy zatrzymywać, tylko idziemy prosto na dół do Ustrzyk Górnych. Za mną Połonina Caryńska, najwyższy szczyt. To ja w tym momencie dochodzę do tego drugiego wierzchołka po drugiej stronie. Tak? No, a tam jest zejście do Caryńskiego. I nawet tam chyba widać już drogę i fragmenty dachu tego schroniska, którego nie do końca polecam z uwagi na to, że nie ogarniają zamówień. Na 7 osób w środku 2 zamówień nie wydano, 3 zamówienia pomylono, także dziękuję bardzo, nie polecam. Jeszcze kawałek, wejdziemy do lasu. Prawie godzina w lesie. Ostatnie chwile na Połoninie i zaraz wchodzimy do lasu. No i błogi cień. Te liście, które idealnie nadają się do tego, do czego się nadają. Jak nie ma w pobliżu, to i to ja. Teraz trzeba uważać na korzenie, przedtem na kamienie. No i kolejna wiata. Tym razem na zejściu. I wyszliśmy z lasu prosto na strażnicę Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych. Tutaj panowie robią patologię, czyli schody. I proszę bardzo, parking w Ustrzykach Górnych. No i dobra, wycieczka za nami. I co? Do następnego.